Na Śląsku granica II Rzeczypospolitej dzieliła nie tylko lasy, pola, łąki, ale również miasta, wsie, a nawet gospodarstwo. Ona tutaj była wyjątkowo kręta, wyjątkowo meandrowała w tym gęsto zaludnionym obszarze. O tym, czy ktoś znalazł się po stronie niemieckiej, czy po stronie polskiej, często decydowało zrządzenie losu. Często było to wynikiem skomplikowanych gier politycznych, bo przecież na losy granic na Śląsku nałożyły się nie tylko ustalenia wersalskie, mocarstwa, a potem również 3 powstania śląskie. Takim, myślę, doskonałym przykładem tego, jak skomplikowana ta granica, były losy kopalni Makoszowy. Makoszowy, wówczas wieś, dzisiaj dzielnica Zabrze, trafiły do Polski. Natomiast sama kopalnia trafiła dzięki staraniom strony niemieckiej, trafiła do Niemiec i granica biegła dokładnie po chodniku wzdłuż bramy kopalni, a jednocześnie wejście do kopalni stało się przejściem granicznym. A biorąc pod uwagę, że z 4600 członków załogi 3600 mieszkało w Polsce, to codziennie tysiące pracowników przekraczały granicę, zdążając do pracy. Zresztą do dnia dzisiejszego w hali sprężarek zachował się bunkier wybudowany tam po to, żeby pilnować tych polskich pracowników na wypadek, gdyby komuś przyszedł do głowy pomysł na jakiś akt dywersji albo sabotażu. Także to była prawdziwa kopalnia graniczna, zresztą kopalnia, której powojenna historia również jest dosyć dramatyczna, bo w 1958 roku doszło tam do jednej z największych katastrof w historii powojennego górnictwa w Polsce. Zginęło ponad 70 osób. Ja miałem okazję rozmawiać z panem Zygmuntem, który był wtedy pod ziemią, który opowiadał, jak cudem udało im się wydostać z chodników pełnych kłębów czarnego dymu, jak szli na oślep. Gdyby skręcili w złą stronę, to prawdopodobnie nigdy żywi by na powierzchnię nie dotarli. Ta kopalnia działała przez nieprzerwane 100 lat. Obecnie jest w stanie likwidacji, choć najbardziej zabytkowe obiekty mają szansę przetrwać. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo to rzeczywiście jest miejsce, w którym ta historia granic II Rzeczypospolitej jest dosłownie namacalna. Można jej dotknąć. Takie miejsca graniczne znajdują się również oczywiście w innych miejscach na Śląsku, chociażby na rogatkach Rybnika, pomiędzy dzielnicami Stodoły i Chwałęcice. Kiedyś to były podrybnickie wsie. Dzisiaj te łąki, przez które biegła granica, są pod wodą, zostały zalane kiedy tworzono jezioro Rybnickie na potrzeby pobliskiej elektrowni, ale zachowały się dom i posterunek celników niemieckich, gdzie doszło do jednej z kilkudziesięciu prowokacji mających usprawiedliwić, uzasadnić atak III Rzeszy na II Rzeczpospolitą. Najsłynniejszą z tych prowokacji było oczywiście atak na radiostację Gliwice, ale takich wydarzeń dochodziło również na innych odcinkach granicy, m.in. w Rybniku. Tutaj więźniowie obozu koncentracyjnego przebrani w mundury polskich żołnierzy mieli jakoby zaatakować niemiecki posterunek. Oczywiście wszystko zostało sfingowane. Ci więźniowie zostali następnie rozstrzelani. Chyba z pierwszych w ogóle ofiar II wojny światowej. Także ta część historii granicy, właśnie też historia niemieckiej prowokacji. Natomiast potem już w czasie II wojny światowej, to oczywiście to historia trochę podobna jak Górnoślązaków do historii Kaszubów. Ludzie, którzy znaleźli się po prostu między młotem a kowadłem, przymusowo właściwie wciągani na Volkslistę, potem wysyłani na front. Ci, którzy odmawiali zapisania na Volkslistę, ryzykowali tym, że trafią do obozów, do więzień, że ofiarą represji padną nie tylko oni sami, ale też również ich najbliżsi. No i z kolei wejście z Sowietów to jest kolejna odsłona tego dramatu. Sowieci traktujący tereny Śląska jako ziemię trofejne, z której można robić co tylko się chciało, a zatem masowe rozboje, kradzieże, mordy, gwałty, a następnie deportacje. W okresie powojennym deportowano
dziesiątki tysięcy mężczyzn z Górnego Śląska. W 2015 roku w Bytomiu odsłonięto pomnik ofiar tragedii górnośląskiej. Otworzono też Centrum Dokumentacji tej tragedii w Radzionkowie. Kolejna z tych historii, które przez lata komunizmu były całkowicie zapomniane, były tematem tabu, o których nie wolno było głośno mówić, o których nie wolno było rozmawiać. No, a tragedia, która dotknęła dziesiątki tysięcy mieszkańców Górnego Śląska. Ja rozmawiałem chociażby z panią Anną, której ojciec został deportowany i do domu nigdy już nie powrócił. Zamarzł w wagonie bydlęcym kilkadziesiąt kilometrów od swojego domu. Pani Anna do dnia dzisiejszego pamięta, w jaką kurtkę były ubrane i tata, kiedy zabierali go Sowieci. Także historia Górnego Śląska, tej granicy na Górnym Śląsku, to myślę, że to chyba jak w przypadku Kaszub, właśnie historia z jednej strony tej niemieckiej, a z drugiej strony sowieckiej nawałnicy, która traktowała tych ludzi jako przedmioty, która ich mieliła i pozostawiała po sobie tylko spaloną ziemię. Z kolei zupełnie inaczej potoczyły się losy Śląska Cieszyńskiego, który stał się przedmiotem sporu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. No, dzisiaj rzeka Olza łączy Polskę i Czechy, natomiast przez większą część XX wieku właśnie dzieliła Śląsk Cieszyński na ten polski i ten czeski, czyli Zaolzie. W 1919 roku wojska czechosłowackie zaatakowały Śląsk Cieszyński, wypierając Polaków. Na skutek negocjacji ustalono, że odbędzie się tam plebiscyt narodowościowy. W tamtym okresie te tereny Zaolzia zamieszkiwało około 140 tysięcy Polaków. Natomiast następnie Praga, korzystając z osłabienia Polski w 1920 roku, Polska była zaangażowana wojną z bolszewikami na wschodzie, wymusiła na polskim rządzie zgodę na rezygnację z plebiscytu i podział Śląska Cieszyńskiego przez Radę Ambasadorów, której decyzja była dla Polski skrajnie niekorzystna. Te ziemie zamieszkane w większości przez Polaków przypadły Czechosłowacji. No i w 1938 roku, tym razem Warszawa, korzystając z osłabienia Pragi po konferencji monachijskiej, kiedy Hitler przystąpił już do rozbioru Czechosłowacji, zbrojnie zaanektowała Zaolzie, przyłączając je do Polski. Do dnia dzisiejszego historycy spierają się, kto w tym konflikcie miał rację. No, w mojej ocenie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z takim klasycznym dla tamtego okresu historii sporem terytorialnym. To nie było tak, że Polacy dokonali rozbioru Czechosłowacji wspólnie z Hitlerem. No, po prostu wykorzystali historyczną szansę, tak jak wcześniej wykorzystała ją Czechosłowacja. Także spór terytorialny, w którym obie strony miały swoje racje. Obecnie na Zaolziu ciągle mieszkają tysiące Polaków, choć rzeczywiście ta ich liczba w dosyć zatrważającym tempie się zmniejsza. Polacy dosyć szybko się bohemizują. Trochę tak znikają z powierzchni ziemi, tak jak zniknęło miasto Karwina, kopalnie, pokazane mi przez etnografa, pisarza Jarka J. Drużyckiego, który zabrał mnie tam i pokazał mi, że z tego miasta przetrwał dosłownie jeden krzywy, jak wieża w Pizie, kościół świętego Piotra z Alcantary. Wszystkie inne budynki, domy mieszkalne, drugi kościół, ratusz, pałac, browar, wszystko zapadło się pod ziemię w wyniku rabunkowego wydobycia węgla. Także ta polskość trochę na tym Zaolziu zanika, choć oczywiście cały czas ta mniejszość tam funkcjonuje, działa, wychodzą gazety polskie. Organizowane jest wreszcie Gorolskie Święto. Co roku na początku sierpnia do Lasku Miejskiego w Jabłonkowie przyjeżdżają zespoły folklorystyczne, grupy folklorystyczne nie tylko z Zaolzia, ale również z Polski, z Europy Środkowej i z innych kontynentów świętować swoją regionalną tożsamość. Także ta walka o polskość Zaolzia cały czas trwa, funkcjonują polskie szkoły, ale też to jest trochę tak chyba, że Zaolzie jest zapomniane. Jak mi powiedział jeden z zaolziaków, że Zaolzie to są rubieże i nieznany ląd i dla Pragi, bo to gdzieś na rubieżach Czech, i dla Warszawy, bo to też gdzieś hen daleko. To już bardziej w Polsce znamy te nasze dawne ziemie wschodnie, wiemy o Polakach na Białorusi, wiemy o Polakach na Ukrainie, na Litwie, natomiast praktycznie nie pamiętamy, że mamy tysiące myślących i czujących po polsku mieszkańców Zaolzia. Mamy naszych Polaków w Czechach, którzy są tam od setek lat. Oni tam są, co najwyżej Polska ich opuszczała, granice się zmieniały, ale Polacy tam trwali. Także gdybyście wybierali się kiedyś do Czech, to koniecznie polecam zobaczyć Zaolzie i spotkać się
z tamtejszymi Polakami, szczególnie, że akurat zachodzisz przykładem, jak mogą wspólnie funkcjonować różne kultury, bo tam właściwie nie ma już w tym momencie tak silnych napięć narodowościowych polsko-czeskich. Oczywiście pewne są, ale jednak to współżycie układa się w taki w miarę harmonijny sposób.